Siła wyższa dotyka dostaw LNG do Polski przez wojnę w Iranie. Dywersyfikacja w Niemczech pozostanie zamrożona. USA grają ryzykowną grę o zmniejszenie importu ropy Iranu i Rosji do Chin. Jest 6 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Naftowy taniec USA na linie. Prezydent USA ma zabiegać w Chinach o zmniejszenie zakupów ropy w Iranie oraz Rosji. Na razie jednak pozwala Indiom na większe zakupy u Rosjan przez szok cenowy wywołany atakiem Ameryki i Izraela na Teheran. Wall Street Journal ustalił, że sekretarz skarbu USA Scott Bessent może wykorzystać spotkanie z wicepremierem Chin He Lifengiem w Paryżu w połowie marca do zabiegów o obniżkę zakupów ropy w Rosji oraz Iranie oraz zwiększenie ich w Stanach. Podcast Energy Drink informował, że Chińczycy są obok Indii głównym kupcem ropy objętej sankcjami Zachodu z Wenezueli, Iranu i Rosji. WSJ oblicza, że te źródła stanowiły w tym roku 1/3 importu do państwa środka. Wenezuelczycy odnawiają relacje dyplomatyczne z USA po obaleniu dyktatora Nicolasa Maduro. Ślą ropę w świat pod kontrolą Amerykanów. Najwyraźniej Departament Skarbu USA chce mieć wpływ na kolejne łańcuchy dostaw i oczekuje od Chin, że jeśli Iran odbuduje eksport ropy po wojnie, to zmniejszą zależność od tego kierunku na korzyść importu z Ameryki. Wyzwaniem pozostaje fakt, że dostawy objęte sankcjami są okupione sowitą przeceną, sięgającą w niektórych przypadkach $35 na baryłce, jak w przypadku dostaw z Rosji, dając Chińczykom przewagę konkurencyjną. Chiny mogą oczekiwać w zamian koncesji USA w sprawie Tajwanu. Amerykanie nie uznają suwerenności wyspy, ale zbroją ją na wypadek konfrontacji z Pekinem. Nie jest jasne, czy Waszyngton będzie skłonny zaoferować coś w tym obszarze. Póki co jednak musi się ugiąć pod presją szoku cenowego na rynku ropy wywołanego atakiem na Iran. Scott Bessent udzielił miesięcznego pozwolenia na dostawy ropy oraz produktów naftowych z Rosji do Indii od 5 marca. Ten celowo krótkoterminowy środek nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, ponieważ zezwala jedynie na transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu, przekonuje Bessent. Chodzi o flotę tankowców rosyjskich, które nie mogły rozładować ropy przez restrykcje amerykańskie i cumowały w pobliżu portów indyjskich. Indie są kluczowym partnerem Stanów i w pełni przewidujemy, że New Delhi zwiększy zakupy amerykańskiej ropy. Ten tymczasowy środek złagodzi presję wywołaną próbą Iranu wzięcia globalnego sektora energetycznego na zakładnika, twierdzi sekretarz. W ten sposób luzuje restrykcje, które miały motywować Rosjan do rozmów pokojowych z Ukrainą, które stoją w martwym punkcie. Jednocześnie chce zwiększyć podaż ropy i paliw na rynku w celu złagodzenia wzrostu cen. To nie pierwsze możliwe ustępstwo w sprawie sektora naftowego Rosji. Wcześniej pojawiły się informacje o bezterminowym przedłużeniu zwolnienia spod sankcji USA wobec Rosnieftu w Niemczech, które umożliwiłoby utrzymanie udziałów tej firmy w rafineriach niemieckich, jak rafineria Schwedt, ważna dla Polski. W celu złagodzenia szoku cenowego prezydent USA zapowiedział także możliwość konwojowania tankowców z ropą płynących przez cieśninę Ormus zagrożoną atakami Iranu. Uderzenia w regionie nie ustają. W ostatnim czasie doszło m.in. do ataku rakietowego na rafinerię w Bahrajnie. Tymczasem Politico informuje, że administracja USA liczy się z możliwością trwania wojny w Iranie nawet do września 2026 roku. Jeśli w tym czasie Amerykanie nie zablokują ataków irańskich w regionie, będą one utrzymywać presję na wzrost cen ropy i paliw. Ropa Brent ustabilizowała się przy cenie około $84 za baryłkę. Jej wartość wzrosła w tydzień od rozpoczęcia ataku USA i Izraela na Iran o ponad 16%. Drożeją także paliwa gotowe. Olej napędowy na giełdzie w Londynie kosztował $1069 za tonę metryczną. To wzrost o 42% w tydzień. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Deregulacja nadchodzi. W kancelarii premiera na posiedzeniu z 6 marca znalazł się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki UDER 92. Ma on na celu uproszczenie procedur inwestycyjnych w sektorze. Siła wyższa. 2 dostawy z Kataru do Polski mają być objęte na razie siłą wyższą zgłoszoną po ataku Iranu na instalację LNG w Ras Laffan. Polacy mają jeszcze do dyspozycji innych dostawców LNG, dostawy gazociągowe i wydobycie krajowe. Problemy Kataru tworzą jednak presję cenową na giełdach.
Powrót azotów. Grupa Azoty wraca do przyjmowania bieżących zamówień na nawozy azotowe. Dokonała rewizji cennika po skoku cen gazu przez wojnę w Iranie. Skok cen gazu wywołany konfliktem przeniósł się na rynek nawozów, których produkcja wymaga tego surowca. Tauron na WIG20. Ta polska spółka energetyczna podała, że wchodzi do notowań WIG20. Akcje Taurona zyskały w ostatnim roku na wartości 142% dzięki strategii ukierunkowanej na utrzymanie mocy wytwórczych przy jednoczesnych inwestycjach w zmiany. Teraz wieści z Europy. Zamrożenie derusyfikacji. Potwierdzają się wcześniejsze informacje Energy Drink o zwolnieniu Niemiec spod sankcji USA wobec Rosnieftu. Pozwolą utrzymać bezterminowo udziały tej firmy w rafinerii Schwedt, istotnej dla Polski, ale pod kontrolą Berlina, a więcej na stronie energydrink.today. Blokada przyjaźni. Szczerze mówiąc, nie przywracałbym go do pracy, powiedział prezydent Ukrainy o ropociągu Przyjaźń, który służy dostawom ropy z Rosji na Słowację i Węgry. Rosjanie nas zabijają, a my mamy dawać ropę Orbanowi, bo jest biedny i bez tej ropy nie wygra wyborów, dodał prezydent Ukrainy. Na spokojnie. Komisja Europejska z krajami członkowskimi w grupie koordynacji do spraw gazu potwierdza, że nie ma natychmiastowego zagrożenia przerwami dostaw gazu ani ropy. Zapasy tych paliw są na stabilnym poziomie, stan ma być oceniony ponownie w razie długotrwałej blokady cieśniny Ormus koło Iranu. Wolta jądrowa. USA zagłosowały przeciwko rezolucji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w sprawie potępienia ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Przeciwko były też Chiny, Rosja i Niger. Rezolucja ostrzega przed zagrożeniem zaporowskiej elektrowni jądrowej atakami. Jeszcze wieści ze świata. Ucieczka tankowca. Rosyjski tankowiec LNG o nazwie Buran opuścił Morze Śródziemne po zatopieniu podobnej jednostki Arctic Metagas, o które podejrzewani są Ukraińcy. Ataki dronów uderzają w łańcuchy dostaw węglowodorów z Rosji. Nieścisłość wiatrowa. Chiny robią prawie wszystkie wiatraki na świecie, sprzedają je za fortunę frajerom, takim jak Europa i takim jak Stany kiedyś, a sami w Chinach zero wiatraków, powiedział Donald Trump. Jednak Chińczycy mają ponad 40 gigawatów offshore i planują kolejne. Małe straty. Atak Iranu na rafinerię w Bahrajnie nie zakłócił jej pracy, o czym informuje spółka Babco. Pożar został ugaszony i nie ma rannych. Obiekt ma pracować normalnie. Straty wywołałyby nową presję na ceny ropy oraz paliw. Zamknięcie państwa środka. Chiny blokują eksport produktów naftowych w odpowiedzi na wojnę w Iranie. Ich ruch wywoła presję na dalszy wzrost cen, widoczny szczególnie w odniesieniu do oleju napędowego. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.